Cześć moi drodzy. Witajcie w kolejnym odcinku Kundel Podcastu. Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze, że wasze psiaki są najedzone, wyspacerowane, a jeżeli właśnie leżą obok was na kanapie, to prosimy je od nas delikatnie pogłaskać za uchem. Albo za drugim uchem, żeby drugie ucho nie było zazdrosne. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co fascynuje ludzi od bardzo dawna. O czymś, o czym słyszał chyba każdy opiekun psa. Bo niemal każdy zna historię o psie, który nagle zaczął się dziwnie zachowywać. Nie chciał wejść do jakiegoś miejsca, obudził właściciela w środku nocy, albo wyczuł coś, czego człowiek kompletnie nie zauważył. I wtedy pojawia się pytanie, czy psy naprawdę wyczuwają niebezpieczeństwo? Czy wiedzą coś, czego my nie wiemy? Czy mają jakiś szósty zmysł? A może prawda jest zupełnie inna i po prostu widzą, słyszą i czują świat znacznie lepiej od nas? Przyznam się wam szczerze, że sam wielokrotnie słyszałem historie, po których człowiek przez chwilę drapie się po głowie i myśli: no dobrze, ale skąd ten pies mógł to wiedzieć? I jestem pewien, że wielu z was też ma takie opowieści. Może wasz pies nagle zaczął szczekać na kogoś, kto wydawał się zupełnie normalny. Może nie chciał wejść do budynku. Może obudził was w nocy. A może po prostu czasem patrzy na coś takim wzrokiem, że człowiek odruchowo odwraca głowę, żeby sprawdzić, co tam właściwie jest. A później okazuje się, że nie ma tam nic. Przynajmniej nic, co widzimy my. Dzisiaj spróbujemy oddzielić fakty od mitów. Porozmawiamy o niezwykłych psich zmysłach. O tym, czy pies może wyczuć zagrożenie, czy potrafi ostrzec człowieka przed chorobą i dlaczego czasem zachowuje się tak, jakby wiedział coś więcej niż my. Zapraszam was bardzo serdecznie. Usiądźcie wygodnie, weźcie kubek herbaty albo kawy, a jeśli obok was leży jakiś kundelek, owczarek, jamnik albo kanapowy specjalista od spania, to ten odcinek jest również dla niego. Zaczynajmy. Zanim zaczniemy mówić o wyczuwaniu niebezpieczeństwa, musimy zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz. Pies nie odbiera świata tak jak człowiek. My przede wszystkim patrzymy. Dla nas najważniejszy jest wzrok, natomiast dla psa świat jest przede wszystkim zapachem. I tutaj zaczyna się cała magia. Bo to, co dla nas jest zwykłym spacerem, dla psa jest prawdziwą gazetą. A nawet całą biblioteką. Pies czyta zapachy innych zwierząt, ludzi, samochodów, jedzenia, emocji. Tak, emocji również. Naukowcy od lat badają zdolności psiego nosa i okazuje się, że psi węch jest wielokrotnie bardziej czuły od naszego. Niektóre zapachy, których człowiek nie wyczuje nigdy, dla psa są oczywiste. Wyobraźcie sobie, że ktoś wszedł do domu kilka godzin wcześniej. My nie mamy szans tego zauważyć, a pies może doskonale wiedzieć, kto tu był, którędy szedł, a czasem nawet w jakim był nastroju. I to właśnie dlatego niektóre zachowania psów wydają nam się wręcz nadprzyrodzone. Bo my patrzymy, a pies czuje. Ale nie chodzi tylko o węch. Psy mają również niesamowity słuch. Potrafią usłyszeć dźwięki, których my w ogóle nie rejestrujemy. Każdy psiarz chyba zna taki moment. Pies nagle podnosi głowę, nastawia uszy, patrzy gdzieś w dal, a człowiek siedzi i myśli: na co ty właściwie patrzysz? Mija chwila i dopiero wtedy słyszymy samochód, albo kroki, albo dzwonek do furtki. Pies wiedział o tym kilka, a czasem kilkanaście sekund wcześniej. I właśnie dlatego czasami mamy wrażenie, że pies coś przeczuwa, podczas gdy on po prostu zauważył coś szybciej niż my. Przyznam się wam, że nasze psy też nieraz mnie zaskakiwały. Siedzi człowiek spokojnie, czyta coś albo ogląda film, a pies nagle wstaje, patrzy w stronę okna i już wiadomo, za chwilę ktoś przyjedzie. I rzeczywiście, kilka minut później pod bramą pojawia się samochód. Czy to był szósty zmysł? Nie. Najprawdopodobniej pies usłyszał coś dużo wcześniej.
albo wyczuł znajomy zapach niesiony przez wiatr. I właśnie dlatego warto pamiętać, kiedy pies reaguje na coś dziwnie, nie zawsze oznacza to niebezpieczeństwo. Czasem oznacza po prostu, że jego zmysły znów wyprzedziły nasze o kilka długości. A za chwilę porozmawiamy o czymś jeszcze ciekawszym. O tym, czy psy naprawdę potrafią wyczuwać ludzi, których sami instynktownie wolimy omijać szerokim łukiem. No dobrze, to teraz przechodzimy do pytania, które chyba każdy psiarz usłyszał przynajmniej raz. Czy pies potrafi wyczuć złego człowieka? Przyznam szczerze, że to jeden z najczęściej powtarzanych mitów dotyczących psów. Bo wielu ludzi mówi, jeżeli mój pies kogoś nie lubi, to znaczy, że ten człowiek jest zły. I brzmi to bardzo romantycznie, ale prawda jest trochę bardziej skomplikowana. Pies nie ocenia ludzi tak jak my. Nie analizuje charakteru. Nie zna czyichś intencji. Nie wie, czy ktoś jest uczciwy, czy nieuczciwy. Ale potrafi doskonale odczytywać zachowanie. I właśnie tutaj zaczyna się coś naprawdę fascynującego. Pies zwraca uwagę na rzeczy, których my często nawet nie zauważamy. Napięcie mięśni, sposób poruszania się, tempo kroków, ton głosu, zapach stresu, nerwowość, agresję, niepewność. I czasem człowiek, który wydaje nam się zupełnie normalny, dla psa wysyła cały zestaw niepokojących sygnałów. Wyobraźcie sobie sytuację. Spotykacie kogoś po raz pierwszy. Rozmowa przebiega normalnie, ale wasz pies nagle staje się niespokojny, nie chce podejść, obserwuje tę osobę, trzyma dystans. I od razu pojawia się myśl, aha, mój pies coś wyczuł. Być może, ale niekoniecznie chodzi o jakieś tajemnicze moce. Może ten człowiek bardzo się stresuje, może boi się psów, może ma nietypowy sposób poruszania się, może pachnie zupełnie inaczej niż osoby, które pies zna. Psy są mistrzami obserwacji, znacznie lepszymi niż my, i czasem reagują na coś, co umyka naszej uwadze. Co ciekawe, badania pokazały, że psy potrafią również oceniać zachowanie ludzi wobec ich opiekuna. To naprawdę niesamowite. Jeżeli ktoś zachowuje się wobec właściciela nieprzyjaźnie, pies może zacząć podchodzić do tej osoby z większą rezerwą, bo psy bardzo uważnie obserwują nasze relacje i często uczą się odczytywać sytuacje społeczne lepiej, niż nam się wydaje. Przyznam się wam, ja zawsze jestem ostrożny z twierdzeniami typu pies nigdy się nie myli, bo psy też są tylko psami. Mogą kogoś nie lubić dlatego, że przypomina im kogoś z przeszłości. Mogą się czegoś przestraszyć. Mogą mieć gorszy dzień, tak samo jak my. Ale jest coś, czego nauczyłem się przez lata. Jeżeli mój pies nagle zachowuje się inaczej niż zwykle, to nie ignoruję tego. Nie dlatego, że wierzę w nadprzyrodzone zdolności, tylko dlatego, że wiem, jak niezwykłe są jego zmysły. I czasami naprawdę warto zadać sobie pytanie, co on zauważył, czego ja jeszcze nie widzę. A za chwilę porozmawiamy o historiach, w których psy ostrzegały ludzi przed bardzo realnym niebezpieczeństwem. I tutaj robi się naprawdę ciekawie. No dobrze, do tej pory mówiliśmy o psich zmysłach. O węchu, o słuchu, o obserwacji. Ale teraz dochodzimy do momentu, w którym wiele osób mówi dobrze, ale jak wytłumaczyć sytuację, kiedy pies naprawdę uratował komuś życie? I tutaj odpowiedź brzmi tak, takie sytuacje zdarzają się naprawdę. Tylko zwykle nie dlatego, że pies przewidział przyszłość. Po prostu zauważył niebezpieczeństwo wcześniej niż człowiek. Psy wielokrotnie ostrzegały ludzi przed pożarami, budziły śpiących właścicieli, szczekały, drapały drzwi, nie dawały się uspokoić. I kiedy człowiek w końcu wstał, okazywało się, że w domu pojawił się dym, albo że coś zaczęło się palić. Pies wyczuwa dym znacznie wcześniej niż my. I właśnie dlatego potrafi zareagować, zanim człowiek zorientuje się, że coś jest nie tak. Podobnie bywa z gazem. Niektóre psy reagują bardzo gwałtownie na zapach, którego my jeszcze nie wyczuwamy. Potrafią być niespokojne, chodzić po domu, szczekać, próbować zwrócić uwagę opiekuna. I wiecie co?
To właśnie jest jedna z rzeczy, które najbardziej lubię w psach. One nie wiedzą, czym jest pożar. Nie wiedzą, czym jest zatrucie gazem. Nie znają słowa niebezpieczeństwo. A mimo to często próbują ostrzec człowieka. Bo jesteśmy dla nich ważni. Są również historie o psach, które alarmowały właścicieli podczas włamania. Słyszały kroki, dźwięki, ruch wokół domu, dużo wcześniej niż człowiek. I tutaj znowu nie chodzi o magię. Chodzi o niezwykłe zmysły. Czasami wystarczy, że ktoś przejdzie kilkadziesiąt metrów od posesji, a pies już wie. Człowiek jeszcze spokojnie ogląda film, a pies pełni właśnie nocną służbę ochroniarską. Przyznam się wam, że wiele razy obserwowałem psy, które reagowały na coś, czego kompletnie nie byłem świadomy. I bardzo często po kilku minutach okazywało się, że miały rację. Ktoś przyjechał, ktoś wszedł na posesję, pojawił się jakiś hałas, coś się wydarzyło. To nie był szósty zmysł. To były po prostu psie zmysły, znacznie lepsze od naszych. I właśnie dlatego, kiedy pies nagle zaczyna zachowywać się zupełnie inaczej niż zwykle, warto zwrócić na to uwagę. Nie wpadać od razu w panikę, ale też nie ignorować tego całkowicie, bo czasem pies rzeczywiście próbuje nam coś powiedzieć. A za chwilę porozmawiamy o czymś jeszcze bardziej niezwykłym. O sytuacjach, kiedy psy wyczuwają problemy zdrowotne swoich opiekunów i potrafią ostrzec człowieka nawet przed poważnym zagrożeniem dla zdrowia. No dobrze, jeżeli do tej pory myśleliście, że najciekawsze historie już za nami, to teraz robi się naprawdę niezwykle. Bo o ile pożar, dym czy obcego człowieka można jeszcze jakoś wytłumaczyć, to jak wyjaśnić sytuację, kiedy pies nagle zaczyna zachowywać się dziwnie wobec swojego opiekuna, a kilka godzin później okazuje się, że ten człowiek trafił do szpitala. I tutaj zaczynamy mówić o czymś, co zostało potwierdzone naukowo. Psy rzeczywiście potrafią wyczuwać niektóre problemy zdrowotne. Najbardziej znanym przykładem są psy wspierające osoby chore na cukrzycę. Takie psy potrafią wyczuć spadek poziomu cukru we krwi, często zanim sam człowiek zauważy pierwsze objawy. I kiedy to następuje, pies zaczyna alarmować. Szturcha opiekuna, liże ręce, nie daje spokoju, próbuje zwrócić na siebie uwagę. I pomyślcie tylko, my nie czujemy żadnej różnicy, a pies wyłapuje zmiany zachodzące w organizmie człowieka. Jeszcze bardziej niezwykłe są historie związane z padaczką. Wielu opiekunów opowiada, że ich psy zaczynają zachowywać się inaczej tuż przed napadem. Niektóre stają się niespokojne, inne nie odstępują człowieka ani na krok. Jeszcze inne próbują go położyć albo odciągnąć od schodów. I choć naukowcy nadal badają ten mechanizm, jedno jest pewne. Psy wyczuwają zmiany, których my nie jesteśmy świadomi. Były również przypadki, kiedy psy zwracały uwagę na konkretne miejsca na ciele swoich opiekunów. Wąchały je, lizały, wracały do nich wielokrotnie, a później okazywało się, że właśnie tam rozwijała się choroba. Brzmi wręcz niewiarygodnie, ale takie historie są dobrze udokumentowane. I tutaj znowu nie chodzi o magię, nie chodzi o nadprzyrodzone zdolności. Najprawdopodobniej chodzi o zmiany chemiczne zachodzące w organizmie, zmiany zapachu, substancje, których my nie jesteśmy w stanie wyczuć, ale pies tak. Przyznam wam szczerze, że kiedy czytam takie historie, zawsze wracam do jednej myśli. My często patrzymy na psy jak na zwierzęta, którymi się opiekujemy. Karmimy je, leczymy, chronimy, dbamy o nie. Ale czasem zapominamy, że one również opiekują się nami. Na swój własny psi sposób. I właśnie dlatego tak wielu ludzi mówi później: mój pies wiedział wcześniej. Czy wiedział? Tego nie wiemy. Ale bardzo możliwe, że zauważył coś, czego my nie potrafiliśmy jeszcze dostrzec. A za chwilę porozmawiamy o sytuacjach, które chyba zna każdy psiarz. O momentach, kiedy pies nagle odmawia wejścia do jakiegoś miejsca i człowiek zaczyna się zastanawiać, co ty tam właściwie wyczułeś. No dobrze. Sorry, przesadzam z no dobrze. Obiecuję poprawę. To teraz przechodzimy do historii, które chyba zna niemal każdy psiarz. Spacer przebiega normalnie. Pies idzie spokojnie, wszystko jest w porządku
I nagle staje. Nie chce iść dalej. Patrzy w jednym kierunku, napina się albo po prostu zawraca. A człowiek stoi obok i zastanawia się, co się stało. Przyznam się wam, że słyszałem dziesiątki takich historii. Pies nie chciał wejść do budynku, nie chciał wejść do windy, nie chciał przejść przez konkretne miejsce, nie chciał wejść do lasu. I oczywiście bardzo szybko pojawiają się różne teorie. Od całkiem rozsądnych, aż po takie, które kończą się duchami, kosmitami i tajemniczymi energiami. Ale prawda zwykle okazuje się znacznie prostsza. Pies mógł coś usłyszeć, mógł coś wyczuć, mógł skojarzyć dane miejsce z wcześniejszym doświadczeniem, mógł poczuć zapach, którego my nie jesteśmy świadomi. A czasem po prostu coś go zaniepokoiło. Wyobraźcie sobie na przykład starą windę. Człowiek słyszy tylko ciche buczenie. Pies może słyszeć całą gamę dźwięków, drgania, piszczenie mechanizmów, hałasy, które dla nas nie istnieją. I nagle okazuje się, że pies nie jest uparty, nie jest niegrzeczny, nie robi nam na złość. Po prostu odbiera to miejsce zupełnie inaczej niż my. To samo dotyczy burzy. Bardzo wiele psów zaczyna się niepokoić jeszcze zanim człowiek zauważy pierwszą chmurę. Niektóre chowają się, niektóre stają się niespokojne, niektóre chodzą za właścicielem krok w krok. I znowu, nie dlatego, że przewidują przyszłość, tylko dlatego, że wcześniej słyszą odległe grzmoty, wyłapują zmiany ciśnienia, czują zmiany w otoczeniu. Ich świat jest pełen sygnałów, których my po prostu nie odbieramy. Ale tutaj chciałbym powiedzieć coś bardzo ważnego. Nie każde dziwne zachowanie psa oznacza zagrożenie. Czasami my, ludzie, mamy tendencję do dopisywania historii. Pies spojrzał w krzaki, więc od razu wyobrażamy sobie wilka. Pies zaszczekał w nocy, więc myślimy o włamywaczu. Pies nie chciał gdzieś wejść, więc podejrzewamy katastrofę. A tymczasem po drugiej stronie krzaków siedział jeż. I właśnie dlatego warto zachować zdrowy rozsądek. Obserwować psa, słuchać go, ale jednocześnie nie wpadać w panikę przy każdym dziwnym zachowaniu. Bo bardzo często odpowiedź jest znacznie prostsza, niż nam się wydaje. A za chwilę spróbujemy odpowiedzieć na najważniejsze pytanie w całym dzisiejszym odcinku. Czy psy naprawdę mają szósty zmysł, czy po prostu są mistrzami wykorzystywania swoich niezwykłych zmysłów? I tak dochodzimy do najważniejszego pytania w całym dzisiejszym odcinku. Po tym wszystkim, o czym rozmawialiśmy, po historiach o psach wyczuwających dym, o ostrzeganiu przed chorobą, o niezwykłym słuchu i jeszcze bardziej niezwykłym węchu, warto zadać sobie jedno pytanie. Czy psy naprawdę mają szósty zmysł? Przyznam się wam, że odpowiedź może być jednocześnie trochę rozczarowująca i jednocześnie niezwykle fascynująca. Bo prawdopodobnie nie. Psy nie przewidują przyszłości, nie czytają w myślach, nie widzą duchów, nie posiadają magicznych zdolności. Ale prawda jest moim zdaniem jeszcze bardziej niezwykła. Bo psy nie potrzebują żadnych nadprzyrodzonych mocy. Ich własne zmysły są tak niesamowite, że czasami wyglądają wręcz jak magia. Pomyślcie tylko. Pies słyszy dźwięki, których my nie słyszymy, wyczuwa zapachy, których my nie czujemy, zauważa zmiany w naszym zachowaniu, których sami nie jesteśmy świadomi. A do tego obserwuje nas praktycznie cały czas. I tutaj dochodzimy do pewnej zabawnej prawdy. My często myślimy, że to my obserwujemy nasze psy. Tymczasem bardzo możliwe, że to one obserwują nas znacznie uważniej. Pies wie, kiedy szykujemy się na spacer, wie, kiedy wyciągamy smycz, wie, kiedy mamy gorszy humor, wie, kiedy jesteśmy chorzy, wie, kiedy wracamy do domu. I bardzo często nie dlatego, że jest jasnowidzem, po prostu zna nas lepiej niż nam się wydaje. Im dłużej żyjemy z psem, tym bardziej zaczynam wierzyć, że największą psią supermocą nie jest węch, ani słuch, ani szybkość, tylko uważność. Psy są niezwykle uważne. Patrzą, słuchają, obserwują, zapamiętują, łączą fakty.
I właśnie dlatego czasami zachowują się tak, jakby wiedziały więcej od nas. Czy więc warto słuchać swojego psa? Zdecydowanie tak. Czy warto zwracać uwagę na nagłe zmiany zachowania? Oczywiście. Czy warto czasem zaufać psiej intuicji? Myślę, że również. Ale jednocześnie warto pamiętać, że za większością tych niezwykłych historii stoi nie magia, tylko niezwykła natura psa. I szczerze, to wcale nie czyni tych historii mniej fascynującymi. Moim zdaniem wręcz przeciwnie. Bo im więcej dowiadujemy się o psach, tym bardziej potrafią nas zadziwiać. I tym sposobem dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że spojrzycie dziś na swoje psy odrobinę inaczej. Może trochę uważniej. Może z jeszcze większym podziwem. Bo niezależnie od tego, czy wierzymy w psi szósty zmysł, jedno jest pewne. Psy od tysięcy lat towarzyszą człowiekowi. Obserwują nas, pilnują, ostrzegają, pocieszają i bardzo często zauważają rzeczy, których my sami nie dostrzegamy. A może właśnie dlatego tak dobrze nam razem, bo człowiek i pies uzupełniają się nawzajem. My otwieramy lodówkę, a one pilnują, żebyśmy nie zjedli wszystkiego sami. To przecież też bardzo ważna życiowa misja. Jeżeli macie własne historie o tym, jak wasz pies coś wyczuł, ostrzegł was, albo zachował się w sposób, którego do dziś nie potraficie wyjaśnić, koniecznie napiszcie o tym w komentarzach. Bardzo lubimy czytać takie opowieści. I jestem pewien, że inni słuchacze również. Dziękujemy, że byliście dziś z nami. Dziękujemy za każdą minutę spędzoną z Kundel Podcastem, za komentarze, za wiadomości, za wszystkie dobre słowa. I przede wszystkim dziękujemy za to, że kochacie swoje zwierzaki. Od nas dla wszystkich psów słuchających tego podcastu, tych dużych, tych małych, tych rasowych, tych całkowicie niepowtarzalnych kundelków, przesyłamy wielkie drapanko za uchem, mizianko po brzuszku i oczywiście ogromnego psiego lizaka. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie i koniecznie przytulcie dziś swojego psa. Cześć moi drodzy.